Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na często pojawiające się pytania dotyczące regulacji MiCA, ustawy, która ma wejść w Polsce, ale jeszcze nie weszła. Oczywiście wszystko to dzieje się tylko i wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa. Wiecie, o co chodzi? Pojawia się wiele pytań, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Przygotowałem sobie pytania tutaj na telefonie, więc będziemy mogli zacząć. Ogólnie też podzielę tutaj te pytania na sekcje, aby łatwiej Wam się oglądało i było jak przejść od pytania do pytania. Także ja tu wkleję z pytaniami takie tabliczki, a na pytania odpowiem Wam po prostu tutaj w takiej formie. Czy po 30 czerwca 2026 roku giełdy MiCA znikną z Europy? I tutaj odpowiedź jest prosta. Nie znikną z Europy. Jedyne co, no to będą miały pewne ograniczenia. I te ograniczenia będą wiązać się z tym, że po prostu te giełdy nie będą mogły aktywnie reklamować się w Europie, ale jeśli masz konto założone przed 30 czerwca 2026 roku na tej giełdzie i ta giełda na ten moment nie złożyła Ci żadnego wypowiedzenia, tak jak to stało się w Kryptomacie albo na przykład Luno, gdzie oni poprosili swoich użytkowników o wypłacenie środków, no to takie giełdy aktywnie będą prowadzić działalność, dalej prowadzić te usługi, ale nie będą pozyskiwać nowych użytkowników. Oczywiście mam jeszcze kilka pytań w nawiązaniu do blokad i innych rzeczy, ale to przejdziemy zaraz do tego. Więc podsumowując te pytanie, część giełd może chcieć uzyskać licencję MiCA na Europę, część, tak jak Luno i Kryptomat, wycofa się z Europy, a część po prostu przestanie też świadczyć usługi, nie będzie pozyskiwać nowych klientów, tylko po prostu tym klientom, którzy mają już konta, raczej nie powinna tego konta zamknąć, ale z czasem może po prostu poprosić swojego klienta na przejście ewentualnie na platformę europejską, bo też są takie giełdy, które takie platformy potworzyły, albo po prostu poinformować Cię, że więcej nie będzie świadczyć usług i należy po prostu wypłacić sobie swoje kryptowaluty poza tą giełdę. Najważniejszym punktem tutaj jest to, że MiCA reguluje świadczenie usług w Europie, a nie istnienie tych giełd. Także giełdy będą istnieć. Jeśli sam zdecydujesz o tym, że chcesz się zarejestrować na takiej giełdzie i z takiej giełdy korzystać, jeśli oczywiście ona nie będzie zablokowana w Europie, no to możesz to zrobić. Dlatego ja w moim wypadku zadbałem o to, aby po prostu zdywersyfikować sobie w taki sposób, że posiadam konta na różnych giełdach i nigdy nie wiadomo, czy kiedyś mi się takie konto przyda. Ogólnie na ten moment jeszcze są jakieś giełdy, które mają jakieś soft KYC, są też takie bez KYC, więc wystarczy po prostu dobrze poszukać. Kolejne pytanie. Czy warto założyć konto na giełdzie bez MiCA jeszcze przed 30 czerwca? Tak jak wspomniałem już na samym początku, moim zdaniem tak, ja sobie takie konta zabezpieczam. Może być tak, że po prostu takie konto mi się przyda. Oczywiście, co Wy z tym zrobicie, to już zależy od Was. Z tego co wiem, no to konta takie mikowskie, giełdy mikowskie będą miały bardzo duże ograniczenia związane z różnymi akcjami, które będą na tych giełdach, jak i chociażby z lewarem, jak i jakimiś launchpoolami, launchpadami. Zobaczymy tak naprawdę, na co MiCA i te regulacje tym giełdom pozwolą. Ja z tego chcę korzystać i póki będzie można, to będę korzystać do samego końca. Czy moje konto i kryptowaluty są zagrożone przez MiCA? No i tutaj oczywiście odpowiedź jest różna. Raczej przez same regulacje te kryptowaluty zagrożone nie powinny tutaj być. Jedyne co można nam tutaj zagrozić, to to, że w pewnym czasie te giełdy, które nie posiadają takiej licencji, po prostu zostaną całkowicie wypchane z Europy. Ale tak jak już też wcześniej zaznaczyłem, MiCA nie zakazuje korzystania z tych giełd i nie ma tam też informacji o jakichś dziwnych blokadach, także o to bym się nie martwił.
Pytanie też było o środki, no to ja oczywiście zawsze jestem za tym, żeby nie trzymać jakoś dużo na giełdach. Możecie oczywiście tutaj wypłacić sobie środki na giełdę, które posiadają tą mikę, ale ja optuję za tym, żeby posiadać swój portfel kryptowalutowy, najlepiej taki sprzętowy i na nim przechowywać swoje kryptowaluty. Macie wiele portfeli do wyboru, mamy Tangema, mamy Keystona, mamy też OneKey, mamy Ledgera. Tych portfeli w ostatnim czasie, praktycznie od zeszłego roku, rozdałem dziesiątki. Też między innymi po to, żeby nauczyć użytkowników, aby trzymali swoje kryptowaluty na portfelu sprzętowym. Jeśli oczywiście interesuje Was jakiś portfel sprzętowy, no to link do artykułu o portfelach sprzętowych znajdziecie w opisie tego filmu. Z tego co mi jeszcze wiadomo, regulator europejski dostanie narzędzia takie, że będzie w stanie na przykład przyblokować nam konto, jeżeli coś by się wydarzyło. Nie jestem tutaj pewny, czy takie właśnie możliwości będzie miała skarbówka czy coś, ale już gdzieś tam słyszałem, że zdarzają się takie sytuacje, że po prostu na prośbę urzędu takie konto czy takie kryptowaluty na danym koncie mogą zostać użytkownikowi zablokowane. Więc tak naprawdę tutaj nasza wolność w Europie, jeżeli chodzi o środki na giełdach kryptowalutowych i w ogóle kryptowaluty, to trochę się kończy. Czy powinienem wypłacić kryptowaluty z giełdy? Niezależnie od tego, czy giełda posiada Mika, czy nie posiada, nie powinniśmy trzymać wiele kryptowalut na tych giełdach. Z uwagi na to, że to zawsze niesie za sobą jakieś bezpieczeństwo. Może giełda upaść, może coś się wydarzyć, może być jakiś hak. To tyczy się też różnych protokołów DeFi i portfeli takich gorących. No i dodatkowo teraz, jeżeli właśnie te regulacje wejdą, jeżeli będą kolejne platformy stworzone już pod regulację na Europę, no to tak jak już wcześniej powiedziałem, tutaj regulator może dostać pewne uprzywilejowania, że jeśli skontaktuje się z taką giełdą, postanowi zablokować komuś te środki, tak jak to dzieje się na przykład w banku, no to ta giełda będzie musiała to po prostu zrobić. Także też jest ryzyko różnych blokad, a jeżeli macie środki na swoim własnym prywatnym portfelu, to tutaj raczej nikt dostępu do tych środków Wam nie zablokuje. Podsumowując, na giełdzie trzymamy tylko i wyłącznie takie środki, które potrzebujemy do handlu, a nie trzymamy tam kryptowalut, które trzymiemy na lata i jesteśmy ich holderami, ponieważ jest to niebezpieczne. Najbezpieczniejszym sposobem na trzymanie kryptowalut jest portfel sprzętowy. Tutaj możecie sobie taki zakupić, go przetestować, zabezpieczyć, zapisać sobie kody seed, słowa kluczowe w bezpiecznym miejscu, czy chociażby zakupić taką specjalną płytkę metalową do tego, aby te kody tam umieścić i czuć się z tym bezpiecznie. I oczywiście taki portfel traktujemy jak safe, czyli po prostu jeżeli potrzebujemy z tego portfela środki, to później część tych środków, która nam jest potrzebna, przesyłamy na inny portfel lub na giełdę i wtedy z tego korzystamy. Nie powinniśmy takiego portfela sprzętowego safe'u podłączać do różnych dziwnych aplikacji. Też jeszcze będę nagrywać materiał o portfelach sprzętowych, o różnych rozwiązaniach, zarówno takich, które mają w sobie jakieś tam rozwiązania DeFi czy chociażby yieldy, ale to po prostu jest materiał na kolejny odcinek. Kolejne pytanie, czy giełdy Mika są bezpieczniejsze od giełd bez Mika? No i tutaj też mamy wiele sprzecznych informacji, ponieważ teoretycznie powinny być bezpieczniejsze, ponieważ powinny spełniać różne wymogi, AML-e, KYC i to wszystko, co jest narzucone w Europie, aczkolwiek z drugiej strony, tak jak Wam już powiedziałem, urzędnicy dostają pewne narzędzia i może to działać w dwie strony. Zresztą jak popatrzymy też na giełdy regulowane, czy które posiadały jakieś licencje, mamy kilka takich przykładów. FTX czy ostatnio Zonda, no to nie było to żadnym gwarantem bezpieczeństwa użytkowników, jeśli chodzi o środki. Więc jeśli coś się wydarzy i nasze środki zginą z takiej giełdy, moim zdaniem
Moim prywatnym zdaniem oczywiście można się pogodzić ze stratą i tutaj ciężko będzie cokolwiek odzyskać, jeżeli na przykład taka giełda czy taka instytucja przewali te środki na głupoty. Jeśli oczywiście regulator złapie taką giełdę czy takiego nieuczciwego gracza na rynku na czas, no to jest pewna szansa, że część środków uda się odzyskać. Też mieliśmy takie przykłady, były nimi Celsius i inne tego typu aplikacje, czy giełdy, czy jakieś pochodne aplikacje pożyczkowe na ceksach, więc takie rzeczy się zdarzają, ale ja nie czułbym się w 100% bezpiecznie, trzymając wszystkie środki na giełdzie, nieważne czy ta giełda jest regulowana, czy regulowana nie jest. Mało tego, ja sobie dywersyfikuję swoje działania zarówno na giełdy Mika, jak i takie bez Mika, póki można je używać. Czy Mika to koniec prywatności i wolności w kryptowalutach? Tutaj, nie do końca koniec tej prywatności, bo tak naprawdę nasza prywatność i wolność w kryptowalutach kończy się już od jakiegoś czasu. Cała idea kryptowalut już dawno moim zdaniem przepadła, zarówno ze strony Europy, jak i ze strony USA. Tutaj tej prywatności jest coraz mniej. Oczywiście używanie bitcoina, korzystanie z kryptowalut jest legalne, ale tutaj zarówno giełdy europejskie, jak i pewnie jakieś amerykańskie stosują różne rozwiązania, które po prostu coraz więcej informacji o nas, użytkownikach, przekazują instytucjom. Są raportowania, jest wysyłanie informacji do fiskusa, więc tak cała nasza wolność kryptowalutowa się po prostu skończyła. I tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli chcesz trzymać kryptowaluty na giełdzie, to tylko i wyłącznie tyle, ile potrzebujesz i tyle, jeśli chcesz, żeby ktoś o tym po prostu wiedział, ponieważ trzeba pamiętać, że to już jest prawie publiczne. Jeżeli masz możliwość zachowania sobie pewnej części kryptowalut niepublicznie, czyli gdzieś tam na portfelach sprzętowych, prywatnych, które nigdy nie dotykały różnych ceksów, to ja bym po prostu to zrobił. Co to jest Travel Rule i jak wpłynie na użytkowników? Z Travel Rule mamy już do czynienia od jakiegoś czasu. Pewne giełdy już to stosują od dawna. I tutaj podczas zarówno wysyłania kryptowalut poza giełdy, jak i otrzymania przelewu kryptowalutowego z naszego portfela lub od kogoś, giełda za każdym razem będzie zadawać nam pytania, skąd pochodzą te środki lub do kogo wysyłasz te środki. I tutaj będzie trzeba potwierdzić zarówno swój adres, jeśli będziesz wysyłał na przykład na zewnętrzny adres, to będzie trzeba w jakiś sposób potwierdzić to, że ten adres należy do ciebie, poprzez na przykład nagranie filmiku czy udostępnienie danych, ewentualnie jakiś test Satoshi, a w drugą stronę, no to będzie trzeba podać giełdzie informacje na temat, skąd pochodzi właśnie ten przelew i kto go do ciebie wysłał, czy ty sam, czy jakaś inna osoba. I tutaj jeżeli chodzi o Travel Rule, no to stosują to też giełdy europejskie, czyli te, które będą działały zgodnie z Miką. Kolejne pytanie. Czy będę musiał udowadniać pochodzenie kryptowalut? I tak jak ja od dawna tutaj powtarzam i przypominam o tym, aby akumulować różne dokumenty, źródła pochodzenia kryptowalut, czym więcej papierków, tym lepiej i jeżeli przyjdzie taka okazja, czy taka możliwość, że ktoś nas o coś zapyta, to mamy jak to potwierdzić, no to tutaj jeśli chodzi o giełdy Mika, tamte wszystkie procedury AML, KYC będą zmuszać użytkowników coraz częściej do tego, aby wykazać pochodzenie środków. I takie rzeczy się już zdarzają, że giełdy na przykład będą was prosić o wyciąg waszego konta bankowego, o na przykład ostatnie roczne, czy tam dwuletnie, trzyletnie rozliczenie, żeby zbadać pochodzenie tych środków. To samo stosują banki. Ogólnie z tymi regulacjami w Europie też chodzi o to, że te wszystkie giełdy kryptowalutowe będą traktowane trochę jak banki i one tak naprawdę po części będą bały się przyjmować jakieś środki, jeśli użytkownik nie będzie mógł w jakiś tam sposób udokumentować pochodzenia tych środków. I tak jak to robią banki, że oni te środki na przykład odsyłają wam z powrotem lub ich nie przyjmują, to samo mogą zrobić giełdy. Więc tu też rozwiązaniem jest po części posiadanie portfela na przykład i stosowanie DEX-ów, póki nam tego nie zakażą,
albo używanie jakiejś giełdy spoza Mika. Czy własny portfel nadal będzie legalny? Jeśli chodzi o portfele sprzętowe, no to tutaj nic takiego mi nie wiadomo, aczkolwiek są zakusy o to, by na przykład wprowadzić KYC na takie portfele. No i tutaj też jest kilka różnych rozwiązań, żeby po prostu stosować dywersyfikację na różne portfele, bo tak naprawdę my nie wiemy, co się wydarzy, co jeszcze tutaj Europie przyjdzie do głowy. Póki co portfele sprzętowe, prywatne można używać, można te środki tam sobie przechowywać i nikomu nic do tego. Ale podczas wysyłki na giełdę z Mika oczywiście giełda zapyta Was, skąd te środki pochodzą, więc tutaj ja na przykład zdywersyfikowałbym działania na taki portfel, gdzie jeden jest skolerowany na przykład z giełdami, rozwiązaniami Mika, a drugi nie jest w ogóle z tym powiązany i na przykład jest stosowany do DeFi. To też ogólnie jest dla Waszego bezpieczeństwa, aby nie trzymać wszystkich środków na jednym portfelu, tylko jeden był tym safe'em, a do takiego działania w sieci mamy na przykład 2-3 różne portfele, które po prostu mają pewne przeznaczenie. Czy DeFi jest zagrożone przez Mika? No to tak jak już wspomniałem wcześniej, w tym momencie nie, ale tutaj tak samo jak Mika, tak samo jeżeli chodzi o USA, oni pewne regulacje na DeFi chcą tutaj nam wprowadzić. Mamy już amerykański Clarity Act i tam też on dotyczy różnych na przykład stablecoinów i giełd, gdzie oni nie będą mogli wypłacać yieldu za posiadanie na przykład danej kryptowaluty, czy tutaj chodzi właśnie o stablecoina. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście w Europie. To też nie zmieni się od razu po 30 czerwca, no bo to wszystko tak naprawdę się rozwija i jest wprowadzane na bieżąco. Jak będzie, zobaczymy, ale warto przygotować się na pewne działania już teraz. I na koniec, jak przygotować się na Mika i nadchodzące regulacje. Ja mam tutaj taką listę działań, którą Wam powiem. Między innymi załóż konto na kilku giełdach, czyli posiadasz konto zarówno na giełdach Mika, jak i takich giełdach, które nie są regulowane przez Mika. A co będzie dalej, to tak naprawdę zobaczymy, bo po 30 czerwca może być jakiś problem z założeniem takiego konta lub może być to w jakiś sposób nam utrudnione. Także ja o to sam tutaj sobie zadbałem. Kup własny portfel sprzętowy. Tutaj to już powtarzam od lat. Każdy z Was powinien posiadać portfel sprzętowy. Jeśli boicie się go używać, no to po prostu najpierw go kupujesz, testujesz, robisz kilka testowych transakcji. To naprawdę nie jest trudne. Uczysz się krok po kroku małymi kwotami, jak to działa, a później po prostu już używasz ten portfel do tego, do czego powinien zostać użyty. Kolejny taki podpunkt: nie trzymaj całego kapitału na jednej platformie. Moim zdaniem też naiwnym jest trzymanie całych i wszystkich swoich środków na jednej platformie. Tutaj dotyczy się to giełd kryptowalut, ale tak samo dotyczy się to banków. Zresztą od dawna też to powtarzam, że jeżeli macie jedno konto w banku i tylko i wyłącznie operujecie wokół niego, no to jest też to utrudnione, jeżeli chodzi na przykład o oszczędzanie lub korzystanie z różnych benefitów. Teraz w ostatnim czasie pokazywałem tutaj Wam różne konta bankowe i promocje. Warto by się zastanowić, czy by z takiej promocji na przykład nie skorzystać i nie zdywersyfikować swojego działania. Dodatkowo wpadnie kilka groszy, plus Wy nauczycie się po prostu dealować między tymi kontami bankowymi. Ja posiadam wiele aplikacji, zarówno takich fintechowych, jak na przykład Zen, który jest partnerem mojego kanału i zachęcam Was do tego, aby skorzystać tutaj z jego oferty. Dodatkowo przy zakładaniu konta Zen możecie skorzystać z kodu KBZEN, gdzie otrzymacie 90 dni planu Pro. I tak jak tutaj widzicie, Zen jest wielozadaniowy. Można korzystać z cashbacków, można tutaj płacić kartą, można wykorzystać Zena zarówno do wpłat, jak i wypłat na konta giełd kryptowalutowych.
i do przelewów SEPA. Ja z tego korzystam od wielu miesięcy i bardzo sobie chwalę. Myślę, że też jest wiele użytkowników, którzy są zadowoleni, jeśli chodzi o używanie tej aplikacji. A do tego, tak jak mówię, możecie skorzystać z różnych promocji bankowych, które znajdziecie na moim blogu hajsoholicy.pl i oczywiście wszystkie linki też znajdziecie w opisie tego filmu. Przede wszystkim jeszcze trzeba zapisać sobie historię zarówno wpłat, jak i wypłat oraz transakcji na danej giełdzie. Tutaj można do tego stosować na przykład Excel, można wykorzystać do tego screeny, można tak naprawdę robić to w wiele sposobów. Sposób jest dowolny. Ważne jest to, aby po prostu te dane sobie zachować. Jeśli chodzi o Mika, no to tutaj powinniśmy śledzić komunikaty związane z Mika na giełdach, z których korzystamy. Tak jak już wcześniej informowałem, że Cryptomat i Luno kończy tutaj możliwość świadczenia usług dla Europy i oni każą nam wypłacić środki, no to tutaj dostaliśmy około 1,5 miesiąca, a nawet 2 miesiące na to, żeby te środki wypłacić. Oczywiście teraz pod koniec czerwca może takich komunikatów pojawić się coraz więcej, dlatego postarajcie się to pilnować. Ja też, jeżeli będę miał możliwość poinformowania o tym, no to będę informować. No i przede wszystkim na koniec tutaj nie stresować się, nie panikować i nie podejmować decyzji w strachu i w jakimś biegu. Do tego wszystkiego trzeba podejść z głową i z zimną głową przede wszystkim. Teraz po prostu najlepiej jest sobie to usiąść, jakoś rozplanować. Jeżeli macie jakieś pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź lub na jakieś wasze pytania tutaj nie odpowiedziałem, no to zadajcie je w komentarzach, postaram wam się po prostu na to odpisać. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapeczki do góry. Bardzo będę wdzięczny, jeśli podbijecie ten film. Jest tam taka nowa opcja na YouTubie, gdzie można podbijać dany materiał, więc będę wam mega wdzięczny za to. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, cześć!